Halo, siemaneczko, z tej strony w dzisiejszym niesamowitym materiale porozmawiamy sobie o nadchodzącym sezonie 7, o nowych mapach, nowych broniach, nowych rangach w grze i wiele więcej. Jeśli też czekasz na 7 sezon, zostaw suba z dzwonkiem, aby być na bieżąco, gdy tylko wyjdzie aktualizacja. Pierwszym miejscem, gdzie się dowiesz, będzie ten kanał. A jeśli tak samo mocno wyczekujesz aktualizację i możesz się doczekać, zostaw łapkę w górę, a twórcy wypuszczą aktualizację jeszcze szybciej. My lecimy. Na początek, moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, żebyście się rozsiedli wygodnie w fotelach, ponieważ ten odcinek może być naprawdę długi i tutaj się dowiecie naprawdę wiele konkretnych rzeczy, a pierwszą z nich będą oczywiście nowe rangi w Standoff 2. Czy jest to żart, moi drodzy? Oczywiście, że nie. Już od bardzo długiego czasu twórcy gry Standoff 2 planowali dodać nowe rangi do gry, ale tak naprawdę po co, skoro już mamy te, które są? Tak naprawdę nowe rangi będą mieć bardzo dużą zmianę w wyglądzie. Na pewno zmieni się wygląd rang, które mamy w trybie sojuszniczym, gdzie, mówiąc szczerze, nic się nie zmienia, odkąd ten tryb wszedł do gry. I tutaj muszę wam powiedzieć, że zmiana wyglądu rank ma ogromny wpływ na to, co zobaczymy w sezonie 7, ale co to będzie? Oglądajcie. Sezon 7, jak i to, co się w nim znajdzie, to dla wielu jest wielka zagadka lub totalna nieznana, a ja dzięki waszej motywacji szukam, patrzę, gdzie tylko mogę, aby znaleźć najnowsze newsy dotyczące właśnie zbliżającej się aktualizacji, która będzie już niebawem. Znalazłem dla was nowe awatary, które za niedługo pojawią się w grze jako główne awatary gry. Awatary, które za chwilkę zobaczycie już, jeśli je widzicie, moi drodzy, będą się na pewno różnić tym, że w różnych regionach będą, moi drodzy, one różne i na różnych platformach będą po prostu one się różniły. Lub też, moi drodzy, możliwe, że niektóre z tych awatarów, które teraz zobaczycie, będą głównym zdjęciem ładowania się właśnie naszej gry. Te, które już widzicie na ekranie, a jeśli nie widzicie, to znaczy, że po prostu nie mogłem wrzucić do filmu i znajdują się w przypiętym komentarzu. Pierwsza fotografia, jak już dobrze wiecie, przedstawia zjeżdżającego ludzika po linie z Glockiem w ręce. I tutaj bardzo ważna sprawa, ten Glock zostanie, moi drodzy, zmieniony. Ale żeby dowiedzieć się więcej, koniecznie oglądajcie do samego końca. Ta fotografia przedstawia gościa, który zjeżdża po linie i jak wiecie, ja już mówiłem, że albo to będzie zjazd do podziemi właśnie strefy 9, albo będzie to zjazd z helikopteru na drugie piętro strefy 9 i tutaj muszę was, moi drodzy, zaskoczyć, ponieważ patrząc na to wszystko, połączyłem sobie fakty przeszłości gry oraz przyszłości i w sumie doszedłem do wniosku, że to zdjęcie może oznaczać całkowicie co innego, a dokładnie nowy tryb w Standoff 2. Co za tryb? Będzie to, moi drodzy, tryb zakładników. Tak, wiem, mówiłem to już kiedyś, ale nigdy nie doszło to do skutku. Szkoda, ponieważ byłaby to świetna zabawa na takim trybie z wami, widzami, podczas gier na naszych ulubionych live'ach. Właśnie, przy okazji, jeśli brakuje ci live streamów u Javiego i tęsknisz za nimi, napisz hashtag chcę strumyk, a ja będę wiedział, ilu moich drugich widzów czeka, aż odpalę transmisję. Wracając do tematu nowego trybu, wpadłem na to, ponieważ przypomniały mi się dwa urywki z poprzednich trailerów Standoffa. Pozwólcie, że wam pokażę kilka z nich. Przy okazji oglądajcie uważnie. 7 месяцев. Разведка доложила, что вооруженная группа собирается атаковать этот объект. В группе замечены особо опасные преступники, отморозки каких поискать, брать живыми или мертвыми. Их цель — уничтожить склад и биологический реактор. Оба объекта крайне важны, потеря любого из них недопустима. Target is in this area. We need to infiltrate it as quietly as possible and find him. Be prepared for anything. Jak widzicie na jednym filmie z sezonu pierwszego mamy bardzo ważną postać o nazwie Phoenix, który jest najniebezpieczniejszym graczem w grze wraz ze swoją szajką. Ale w trailerze 6, czyli Sunstrike, mamy pokazaną bardzo wyraźną sytuację, w której mamy zakładników skutych kajdanami i teraz musimy tutaj wrzucić całkowicie nowy wątek do tej historii, ponieważ kilka dni temu twórcy wrzucili nam do mediów społecznościowych takie oto zdjęcie, na którym widzimy bardzo dużo, naprawdę dużo nowych rzeczy. Przeanalizujmy sobie je za chwilkę, ale na razie skupcie się na tych kajdankach, które widzicie. I to bardzo ważne. Jeśli w sezonie pierwszym w Standoffie była najniebezpieczniejsza postać, gracz wraz ze swoją szajką, a w sezonie 6 mieliśmy pokazanych zakładników, plus jeszcze dodając gdzieś tam historię Beholdera, który zawsze mówił ten twój tekstik. Beholder says hello.
Przy okazji mam jeszcze taką bardzo wielką prośbę do Was. Jak pewnie wiecie, ja wraz z sąsiadem od bardzo, bardzo dawnego czasu nagrywamy do mnie na kanał i tak dalej, ale teraz poprzez lekkie namowy moje sąsiad postanowił utworzyć swój własny kanał i właśnie do niego teraz pewnie Wam się wyświetla jakiś odnośnik. Przez to bardzo Was proszę o to, żebyście zostawili u niego suba, zostawili łapkę pod ostatnim filmem, no i oczywiście byli też u niego na bieżąco z filmami, które oczywiście będzie wrzucał. Bardzo Wam za to dziękuję, ponieważ sąsiad bardzo dużo do nas nagrywa, z nami nagrywa, więc na pewno też się ucieszy. Sprawdźcie u niego uśmiech i ja za to Wam bardzo dziękuję. To wszystko na to wskazuje, że zmiany na strefie 9 oraz zjeżdżająca postać na linię to nikt inny jak ktoś, kto ratuje zakładnika oraz włamuje się do środka strzeżonego obiektu, który będzie znajdować się właśnie na strefie 9. Wiem, że to jest kosmiczna teoria, ale jeśli tak, moi drodzy, będzie, jak mówię, to słuchajcie, kupię jakiegoś M9 bajoneta i po prostu będę nim grać. Wiem, że będzie to szalone, ale uważam, że warto. Dodam do tego wszystkiego, że nadchodzący sezon 7 to będzie wielka rewolucja standoffa i wielkie zmiany. Ale jakie? Oglądajcie. Nowe bronie w grze. Jak będą wyglądać? Kto nimi będzie grać? I co to będą za bronie? Oczywiście, że bronie te jeszcze nie są nam oficjalnie znane, ale już wiele osób zdążyło kilka rzeczy sobie połączyć w jasny punkt. Tak jak na przykład nowy pistolet, nowa snajperka. Ale czy będzie to prawda? Przeanalizujmy to. W grze mamy już kilka ważnych pistoletów po jednej, jak i drugiej stronie, choć wiele stron newsowych o Standoff 2, jak i dużo topowych twórców właśnie Standoff 2 stawia na to, że nowym pistoletem, jak już w sumie wiecie, będzie rewolwer, choć nie będzie on taki przyjemny i fajny, ale będzie miał kilka pocisków i bardzo duży rozrzut, gdy będziemy strzelać na przykład full auto. Jest to bardzo podobna mechanika, jaką na przykład widzimy w CS2, gdzie rewolwer też w taki sposób właśnie działa. Pojedyncze strzały są bardzo celne i wręcz zabójcze, zabijające na strzała lub zostawiające maksymalnie kilka punktów zdrowia naszemu przeciwnikowi. Co zatem, moi drodzy, z drugą bronią? Broń ta została właśnie odkryta po tym, jak twórcy opublikowali zdjęcie, które już widzieliśmy. Jest tam, moi drodzy, kilka rodzajów nabojów, po czym można stwierdzić, co będzie czym lub przynajmniej przypuszczać. Jak widzicie, jedne naboje są do shotguna, ale ten jeden nabój, który jest po prawej stronie, jest właśnie do snajperki automatycznej, która najprawdopodobniej będzie przypisywana tylko dla jednej strony i jest nią strona terrorystów. Jest to o tyle ciekawe, moi drodzy, iż w Standoffie 1, czyli Standoff Multiplayer, mieliśmy dwa rodzaje snajperek automatycznych i właśnie jedna snajperka była dla jednej strony, a druga właśnie była dla drugiej. I czy w nowym Standoff 2 twórcy chcą wprowadzić znowu tą metodę? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Co wiemy już o sezonie 7 i co nowego w nim zobaczymy? Jak już wiecie, moi drodzy, na pewno pojawią się nowe mapy lub będą bardzo mocno przerobione. Na pewno będzie to strefa 9, bardzo możliwe także, że będzie to Rust i może Sandstone. Na mapach, moi drodzy, zmieni się naprawdę bardzo dużo i na pewno, moi drodzy, zmieni się paleta barw. Ogólnie, moi drodzy, mapy będą większe, żywsze i będą mieć więcej zakamarków takich ciekawych, gdzie oczywiście później te zakamarki będą, moi drodzy, rokować o tym, czy ktoś wygra mecz, czy go po prostu nie wygra. Mapy, moi drodzy, będą zrobione bardzo mocno po to, aby można było na nich grać przyjemnego standoffa na wielkich turniejach, takich na przykład jak Major. Jaką będzie mieć nazwę sezon 7 oraz do czego będzie nawiązywać ten oto ich sezon? Na pewno wiemy, że sam sezon będzie bardzo mocno nawiązywać do sezonu pierwszego. Możemy zobaczyć to bynajmniej po logo, które udało mi się znaleźć specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że za te starania, mój drogi, zostawisz łapkę do góry i napiszesz motywujący komentarz, a cały sezon 7 będzie jednym wielkim nawiązaniem do tego, co było, ale z wielkim ulepszeniem. Map, broni, skinów, palet barw, no i ogólnie grafiki. Jaki tu będzie mieć nadchodzący sezon? Będzie to, moi drodzy, bardzo ciekawa nazwa, ponieważ będzie to Outcast. Nazwę możemy zobaczyć ponownie na samym zdjęciu, które już wcześniej widzieliśmy. Powiem Wam, moi drodzy, że zagłębiając się coraz bardziej w właśnie ten sezon 7, aktualizacje, newsy i tak dalej, zauważyłem, moi drodzy, że Standoff 2 jednak ma taką jedną piękną
cudowną fabułę, której się bardzo mocno trzyma, no i na pewno w przyszłości zobaczymy tego efekty, które będziemy mogli sobie połączyć, to pierwszy sezon z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o ten sezon siódmy, naprawdę nie mogę się doczekać, co nas będzie czekać. Mam nadzieję, że wy też, że dotrwałeś aż tutaj. Jeśli już tutaj jesteś, jeśli jesteś z tego dumny, napisz #sezon nadchodzimy, a wtedy będę wiedział, jak duża społeczność już czuje ten klimat nowego sezonu. Zostawcie łapki do góry, suby, aby materiały o nadchodzących aktualizacjach was nie ominęły, a ja w tym momencie lecę. Trzymajcie się i hejka.